Cześć, mam na imię Paweł, mam 23 lata, a w styczniu tego roku pojechałem na Bliski Wschód. Moim celem było dojechać do irackiego Kurdystanu i poznać ludzi oraz tamtejsze tereny. Jestem fotografem, filmowcem, ale przede wszystkim autostopowiczem. I to właśnie z tej perspektywy pokażę Wam mój świat. Świat niezapomnianych kadrów i autostopu. Zapraszam na 13 odcinek tej serii. Tam, gdzie jadę dzisiaj, muszę drona zostawić, ponieważ mogliby mi go skonfiskować, więc z dronem muszę się pożegnać. Do Hakkari jeszcze będę musiał w takim razie wrócić po niego, ale to nic. Do Iraku postanowiłem dojechać autobusem. Autobus kosztował 500 lir i miał mnie zawieźć prosto do Duhoku, 200 km dalej. Dobra, jestem już w autobusie do Iraku. Już ostatni krok, jeszcze na granicy prawdopodobnie. Jadę już autobusem. Za bilet zapłaciłem 500 lir, czyli 66 zł. I mam jechać niby na jakąś granicę, taką mniejszą, która została otworzona z 2-3 miesiące temu. Zobaczymy, jak to będzie, szczerze mówiąc. Nie wiem absolutnie, czego mam się spodziewać, ale do Hakkari jeszcze na pewno wrócę, bo zostawiłem tutaj drona. Bo drona prawdopodobnie tak nie mogę przewieźć przez granicę, więc ryzykować nie zamierzam. Więc póki co jedziemy w stronę granicy. A autobusik wygląda w ten oto sposób. Mały, schludny. A ja siedzę na samym końcu. Trasa, którą jechałem, kierowała na małą górską granicę w wiosce Uzumlu. Do granicy zostało ostatnie 12 km. Następne połączenie z internetem to już będzie z Iraku. Zobaczymy, czy uda mi się coś nagrać na granicy, ale na pewno nie zamierzam nagrywać na jakieś kitranie. Nie chcę mieć tutaj jakichś głupich problemów. Do samego końca mnie śnieg nie opuszcza. Ale granica na totalnym wypiździeje. Nieźle. No jaka długa kolejka. Na miejscu okazało się, że na przekroczenie granicy czekało kilkadziesiąt busów. Byłem zobaczyć, jaka tam jest sytuacja na przodzie. I się okazało, że tam taka kolejka jest, że naprawdę będzie ciężko tam. Myślę, że 4 godziny tu możemy postać. Byłem się odlać. Myślałem, że to już zaraz za rogiem. A tam jeszcze ze 100 busów stoi. Więc czeka mnie niezła tutaj posiadówka. Ważne, że przynajmniej ciepło. No, a tu za mną w torbie pomarańczowej cała torba papierosów do Iraku jedzie. Więc sobie wszyscy tutaj razem siedzimy w autobusie. Na bramkach tureckich spędziłem jakieś 20 minut. Jednak udało się dość sprawnie przejść dalej. Zostały mi jeszcze tylko bramki do Iraku. Turcja już przekroczona. Dobra. Oficjalnie jestem w Iraku. Tu jeszcze nie będę nagrywał, bo przy samej granicy. Sam proces przekraczania granicy był bardzo przyjemny. Kierowca z busa pomógł mi zarówno wymienić dolary na dinary, a strażnicy z uśmiechem na twarzy przybili mi pieczątkę do paszportu. Cały proces opisałbym jako jeden z przyjemniejszych granic, jakie przekraczałem. Powoli robi się ciemno, więc widzimy się już w Duhoku samym, bo ten dzień jest naprawdę długi. Dłużej się ten dzień się dłuży. Nie ukrywam, ta trasa te z 5 dobrych, jak nie więcej, godzin na granicy. Nawet nie chce mi się liczyć.
i już idziemy sobie przez pustkowie te irackie. Mam zostać wysadzony niby w centrum. Jeśli tak, to będę miał do przejścia może maks 2 km. Jakby było maks 2 km do przejścia do tego domu, tej kobiety, w której nocuję, to byłoby super. Ale ja już jestem trochę zmęczony, więc widzimy się już w samym Duhoku. Więc i Duhok. Udało się. Teraz zostało mi tylko do przejścia 2,5 km i jestem w swoim dzisiejszym domku u hosta. Zajebiście. Jestem w Iraku. Ja pierdolę. Ale jajca. Ale miasto no potężne, nie ukrywam. Miasto potężne. Muszę dzisiaj złapać trochę oddechu i odpocząć. W Duhoku zostanę u Kathleen, Kanadyjki, o której opowiem wam trochę więcej w jednym z kolejnych odcinków. A tu co? Hero w Duhok. Nie ma, że kłamę. Nikogo nie okłamałem. Jestem w Duhoku. A tam jest szpital, do którego muszę iść i potem w lewo. I tam niby jest gdzieś Wi-Fi. Z moich obliczeń powinna być to już za rogiem. Więc zobaczymy. Tu generalnie jest 5 aptek koło siebie. Co jest bardzo śmieszne, ale naprawdę to miasto ogromne. Przeogromne. Szukamy czerwonego domu. W domu oprócz mnie był m.in. Wenezuelczyk, który wraz ze swoim psem przemierzał świat na rowerze. Z rana spotkałem Amenę, dziewczynę z couchsurfingu, która pomogła mi ogarnąć kartę SIM oraz wymienić pieniądze. Paweł. I put it in the bag. Oh, so nice to meet you. What do you think about going to like Sulaimani and that part? Sulaimani, you should go. It's very beautiful, you know. Here, like in the bazaar, it's very boring. It's not that beautiful. It's not historical or like, how can I say, antique, if it makes sense. But in Suli, you'll find beautiful places like in the bazaar and everywhere. This and this. To jest 25 000 i 100 000. Wait, take this. Okay. This is the biggest one, 50,000. 50,000, okay. And this is the smallest one. And we have another one, which is this. So this is the all money of Iraq. For the smallest one to the biggest one. Okay. Yeah. But this one is very This bad. is like all money of it. Yeah, all the money that we have. So you don't have coins? Huh? You don't use coins? No. Okay. So this is the marshes. It's in the south. It's like the marshes like a water and there's like small island in it. Okay. And the people make the houses, like this houses is from Sumerian time, 7,000 years old, like the method of building these houses. And look, this is the marsh people. And then this is, I think, this is from Babylon, I think. Yeah. Okay. And this is a woman from the marshes as well. Okay. She's making like in the village. Okay. Yeah. This one is the Statue of Freedom. It's in Baghdad. They built it like for being like against the British. Like there was like we had a king in Iraq, and he was established by the British people, the colony. And then an Iraqi, Abdul Karim Qasim, he came and killed the king. And this is just shows that how he, you know, like kick out the foreigners. Okay. You know. And this is the like a tower in Mosul. The ISIS destroyed this one, bombed this tower, and now they are trying to rebuild it again. Okay. Yeah, this is like Shalal Kili Ali Bek. It's like a waterfall in Erbil. And this is from the time of Abbasi. It's in the south. I went there as well. It's Hassan al-Akhdir. It's near to Baghdad. It's not that far away from Baghdad. This is Al-Mustansiriya school. It's inside Baghdad. And in this school, it was the golden age of Iraq, like in Islam. You know, in the golden age, there was like the knowledge. It was the center of the knowledge in Abbasi time. So this school was the center of knowledge all around the world. Okay. Yeah. Okay. And this is Dokan.
It's a dam in Suleymaniye. And this is from Assyrian Empire. You know, like the animal, the Yeah, elephant. the body is animal, and this is the face is the human face. Okay. And this is Malawiya. It's near to Baghdad as well. It's not that far away, and it's like a mosque. Okay, what do we got here? This is chicken, this is meat, and this is cheese. Chicken is also meat. We say it in this way. This is the ground chicken, the ground meat, and this is the chicken. Okay, so it's like a Iraqi pizza. Yeah, Iraqi pizza exactly. For breakfast. This is what we eat for breakfast. Okay, you eat pizza for breakfast, I like it. Duhok jest miastem, które na starcie mnie zaskoczyło. Duże wieżowce, fajne samochody, uśmiechnięci ludzie. Powiem szczerze, nie tego się spodziewałem. Jest naprawdę fajnie. Po drodze wstąpiliśmy na bazar oraz do unikalnej kafejki. Shahed Cafe jest oklejona zdjęciami osób, które straciły życie w walce z państwem islamskim. Wojna miała tu miejsce 10 lat temu, więc dla wszystkich ludzi są to wspomnienia nadal bardzo młode. Jest taki parking, tutaj każdy zostawia auta z otwartymi oknami, z czekamy w środku, bo w razie czego jak ktoś potrzebuje przeparkować i zmieścić auto, to wtedy tutaj pracownik parkingu po prostu auta przeparkowuje. O, tu właśnie auto zostało przeparkowane przez pana, który, to nie jest jego auto, ale po prostu przeparkował, bo tam każdy zostawia okno otwarte, kluczyki zostawia też na miejscu i w razie czego jak jest potrzeba, żeby przyparkować auto, żeby tu się ich jak najwięcej zmieściło, to po prostu to robi. Tutaj nie ma autobusów, są tylko takie taksówki właśnie w takich kolorach. Tylko i wyłącznie. Toyota is the most famous car in Kurdistan. Toyota? It's like the price is good and it's very good for the mountain and it's white. So when it's summer, it's better for the heat. A, okej. Yeah. Jestem sobie już właśnie w Iraku od wczoraj. Długa była to wczoraj przeprawa, ponieważ z 5 godzin zajęło, żeby przekroczyć granicę. Potem przyjechałem, ogarnąłem się i padłem po prostu jak zabity, spałem 12 godzin. I co, i dzisiaj spotkałem się z koleżanką z couchsurfingu, która mnie oprowadziła, pomogła mi kupić kartę SIM, pomogła mi wymienić kasę, więc już mniej więcej wiem jak to się robi. Po prostu idziesz do jakiegokolwiek marketu i mówisz, że chcesz wymienić kasę, po prostu dajesz dolary, bo oni tutaj dolarów używają na każdym możliwym kroku, więc myślę, że nawet tutaj bym dał radę w kawiarence wymienić dolary. Czekał sobie tutaj na zachód słońca, myślę, bo wejdę sobie na taką górę i jestem właśnie w takiej kawiarence, wziąłem sobie lody, bo dostałem polecenie, żeby sobie tu iść. Jakiś shake banowy i za te dwie rzeczy zapłacę 3000 dinarów irakijskich, czyli w przeliczeniu 9,50, powiedzmy, że 10 zł. Ja sobie teraz chilluję i potem wchodzę na tą górę porobić parę zdjęć. Jeszcze robiłem tutaj research właśnie w tym miejscu jakieś parę miesięcy temu, więc tym bardziej mi miło, że mogę tu w końcu być. Tu idę sobie na górę, a tu do mnie dziecko z łuku celuje. Ja już do niego macham, że ja tu spoko ziom jestem. Że ja tam idę tylko na górę, na widok. Mówię do niego od razu, że jestem z Polski. Nie strzelaj do mnie z łuku. Wiecie, łuk niby śmieszna zabawka, ale jakbym dostał w nieodpowiednie miejsce, to bym się nie uśmiechnął. Ale ja idę aż tam na górę. I po drugiej stronie jest tam. Tam jest gdzieś moje mieszkanko, w którym mieszkam. Tu jest. Tam jest bąbel, który chciał mnie z łuku strzelić. A tam jest flaga. Widzimy się już na szczycie, bo jest ten cienki bolek. Wchodzimy na górę. Już taki widok. A tu się pan okazał jeszcze wchodzi z dzieckiem. Assalamu alaikum.
O, tam już jest góra. Niedługo widok na szczyt i na tamę. Panowie, mamy to. Oh my god, so nice. Tu jaka miejscowa na zdjęcie, ale nie mam takich chyba jajec dzisiaj już. Bo tam jest już taki spadek aż do samego dołu. Nie potrzebuję tego w moim życiu. Oy Kurdistan, Kurdistan, navete şirine, dünya alem düzane, emşerdek enjebode, dünya alem düzane, emşerdek enjebode. Nie wiem jak to działa, ale tu się nie boję siedzieć, a tu się zejść bałem. No, nieźle. Chyba na zachód czekać nie będę, ale jest zarąbiście. Assalamu alaikum. Elegancko. No, niezła miejscowa. Śmieci full, ale generalnie super. Tomorrow you need I'm go Zaho. Okay, I have car, ha. okay, we go. Okay. Zako and Duhok back. Okay, super. Goodbye. Bye bye. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. Patrzcie jak tu jest stromo. Mega tu jest stromo. Generalnie byłem tam na górze, ale tu jest taki spadek. I no... zesrałem się prawie. O, a teraz słuchajcie. Ze wszystkich stron minarety. Czas modlitwy. To miejsce generalnie znalazłem już parę miesięcy temu na Google Mapsie. No i jak je tylko zobaczyłem, to wiedziałem, że nie mogę tu nie przyjść. No i naprawdę miejsce jest niesamowite. Tutaj ten gość, co z dzieckiem był, zaprosił mnie jutro na jakąś wycieczkę. Powiedział, że ma auto i że możemy gdzieś pojechać do jakiejś miejscowości, do Zakko i wrócić tutaj potem. Więc jakbyś to udało, to nie musiałbym już do Zakko jechać. Ale no nie ukrywam, jest tu mega stromo. I na przykład tutaj, to tu musiałem na dupie schodzić, tu o. I tu pewnie też zejdę na dupie, albo zejdę tędy. Ale muszę tutaj trochę posiedzieć i się oswoić z tą wysokością, bo generalnie słońce jest jeszcze mega wysoko, więc takiego ładniejszego światła jeszcze trochę zostało tego czasu, dlatego póki co bardziej poodpoczywam. Co? Koniec tego dobrego. Generalnie jest tutaj dość stromo, jak widać. Schodzimy na dół, jest dość stromo. Ja stąd szedłem, gdyby nie chłopaki, to byś tu zesrał, a nie szedł. Dzięki nim schodzę za nimi, ale momentami naprawdę, no jest klocek. Bo tu jest naprawdę stromo, tego nie widać tak na ujęciu, ale no jest wysoko. Zaspas. O, chłopaki mi pomogli. Thank you. Zaspas. O, teraz można schodzić. Ale nie należał to trek do najprzyjemniejszych. Taka myślę 7 w moim rankingu prywatnym. Mega ciężko wejść. Po takim to już się schodzi elegancko, bo tu kiedyś tego nie było i ludzie też tak cisnęli po prostu na przełaj na samą górę, a to jak widzicie to nie jest zbyt przyjemna góra do wchodzenia, szczególnie czasami trzeba wręcz na dupie schodzić. Nawet te chłopaki schodziły tak bardzo, że tak powiem, na tyłku, a oni są tutejsi i pewnie na tą górę wchodzą nieraz, więc no nieźle. A tu widać te domy tu, takie niebieskie, to takie trochę chyba biedniejsze dzielnice, bo tam generalnie no na bogato. Fury jeżdżą takie, że ho. Ale podoba mi się. To miasto tak na pierwszy strzał podoba mi się przeogromnie. Tak się moja noga trzęsie. Na niej stoję. O, to jest wszystko moja noga. Druga nie, ale prawa się trzęsie. Mhm. O, tu właśnie zostałem zatrzymany na stopa w mieście i zaproszony na kawę, tak po prostu. Okej. A tu jest
To? Shisha? Yes. Shisha, okej. Nargile. Nargile. Nargile, yes. Nargile, okej. Będę próbował teraz oficjalnie pierwszy raz. Bardzo dobre. Very good. Very good. Very good. Lemon. 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 To jest cytrynowe. O, to jest coś takiego. Tutaj taka o. No, super. Herbata jest już słodzona za każdym razem. Nikt nie pyta się, czy słodzisz, tylko od razu ci słodzą. Ja słodzę na wyjazdach, więc nie pogardzę. Okej. Bye bye. Oj, tu mnie panowie wzięli i zawieźli. Nawet nie musiałem dzisiaj nic samemu robić. Jak przejść przez ulicę i nie zostać zabitym? Po prostu idziemy na pałę, licząc, że cię nie przejadą. I to samo z drugiej strony, choć tu będzie ciężej. Czekamy, czekamy, czekamy. Aż trochę moja odwaga się zwiększy. O, i idziemy, uwaga. I idziemy powolutku. Dobra, żyjemy. I to by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym ruszymy już w głąb irackiego Kurdystanu. Tymczasem zostaw suba i widzimy się już za tydzień. Cześć. Nargile. Nargile. Lemon.